Cześć, dzisiaj zajmiemy się bombowcem TIE. Pytanie na dziś. Pamiętacie, kiedy w ogóle te TIE bombery pierwszy raz pojawiły się na ekranie? Odpowiedź gdzieś w dalszej części filmu. Statkiem, który wygląda, jakby ktoś wziął suszarkę, termos, rakietę i wrzucił to wszystko do blendera, a potem powiedział, że to będzie eleganckie. Ale trzeba przyznać, robi wrażenie. Jest solidny, ciężki i tak szary, że nawet Vader wygląda przy nim jak malowany ptak. Zaraz zobaczymy, jak prezentuje się budowa i czy warto mieć go na swojej półce. Zapraszam. Zaczynamy od minifigurek i oczywiście od Vadera. Gościa, który oddycha, jak mu się filtr w hełmie zapchał, ale dalej robi wrażenie. Cały na czarno. Błyszczy jak świeżo wypastowane buty przed komunią. Ten jego płaszcz to czysta klasa. Jakby właśnie wrócił z narady, na której wszyscy mu przytakują, bo nikt nie chce skończyć na bezdechu. Stoi i patrzy jak typowy szef, który niby cię chwali, ale zaraz powie, że wszystko i tak sam zrobi lepiej. Doskonałość zamknięta w 4 centymetrach plastiku. No i jest on. Pilot TIE bombowca. Człowiek, który całe życie spędza w metalowej puszce z poleceniem leć wolno i zrzuć coś ciężkiego. Wygląda jak kuzyn pilota TIE Fightera, tylko ten dostał gorszy sprzęt i więcej obowiązków. W filmach raczej go nie widać, bo pewnie siedzi gdzieś w tle, czekając aż skończy się wojna, albo przynajmniej przerwa obiadowa. Nie widzi celu, nie słyszy rozkazów. Prawdziwy duch Imperium. Rey Sloane. I nie przegapiłeś jej w żadnym filmie. Ona po prostu przyszła z działu dodatkowe postacie, żeby było ciekawiej. Wygląda poważnie, jakby sama projektowała tego bombowca, ale w sumie nikt nie wie, co tu robi. Kolejna oficerka, która trafiła tu pewnie przez pomyłkę w Excelu. Droid Gong. Wygląda jak 2 kartony po sprzęcie RTV przyklejone do siebie taśmą izolacyjną. Zero ekspresji, zero emocji, ale i tak ma w sobie charyzmę. Jak taki typowy polski sprzęt. Buczy nie wiadomo po co, ale szkoda wyrzucić. Nie potrafi nic zrobić, ale robi to z godnością. Na start morze szarości. Czuję się, jakbym układał puzzle z betonu. Każdy klocek to inny odcień poniedziałku, a mimo to jest w tym coś fajnego. To nie jest zwykła budowa, tylko medytacja dla tych, co zamiast jogi wolą cierpieć przy szarych klockach. Wnętrze wygląda jak skrzyżowanie pieca kaflowego z komputerem z lat 80. Niby nie wiadomo, jak to działa, ale budzi respekt. Taka konstrukcja, co wygląda, jakby zaraz miała odpalić centralne ogrzewanie w całym bloku. Rdzeń potęgi Imperium. Tak, tylko że zrobiony przez ekipę, która dostała 1 farbę i 2 pędzle. Projektant musiał pomyśleć, nie mamy kolorów, to chociaż zróbmy to z dumą. Ale trzeba przyznać, jest solidnie. Jak to się złoży, to możesz tym zepchnąć kurz z półki, a i tak się nie rozleci. Lego naprawdę potrafi zrobić coś, co wygląda, jak miało przetrwać PRL, wizytę teściowej i jeszcze remont kuchni. No dobra, trafiło się parę kolorowych klocków w środku, pewnie żeby człowiek nie zasnął z nudów. Taki żółty albo czerwony gdzieś pod spodem, jak plasterek salami w bułce z kartonu. Nie wiadomo po co, ale poprawia humor, jakby projektant chciał powiedzieć: hej, wiem, że cierpisz, ale masz tu trochę koloru, żebyś nie popadł w depresję. Na tym etapie budowy człowiek zaczyna rozumieć, że szary to nie kolor, tylko stan umysłu. Kiedy po raz setny szukasz małego klocka wśród identycznych odcieni szarości, czujesz się jak informatyk po 3. energetyku. Niby żyjesz, ale wewnętrznie już dawno się poddałeś. I wtedy klik, w końcu pasuje. Czujesz dumę, jakbyś właśnie naprawił samochód młotkiem. Z tyłu zamontowali 2 krążki, wyglądają jak pokrywki od rondli, tylko że ze światłami stopu. Jakby Imperium chciało pokazać, nie tylko niszczymy planety, ale też przestrzegamy przepisów ruchu drogowego. No szacun, bezpieczeństwo przede wszystkim. A kokpit? Mały, ale z charakterem, jak kabina w Ursusie. Ciasno, niewygodnie, ale czujesz, że tu się dzieje coś ważnego. Wszystko na swoim miejscu, wszystko przemyślane. I to uczucie, kiedy dokładasz szybkę i nagle to wszystko zaczyna wyglądać jak prawdziwy bombowiec. Szaro, topornie, ale z duszą. Skrzydła. Monumentalne. Szare jak listopad i ciężkie jak poniedziałek rano. Każde z nich to osobny trening siłowy. Jak to budujesz, to nie wiesz, czy robisz model, czy ćwiczysz cierpliwość. Ale jak już skończysz pierwsze skrzydło, czujesz się dumny. Jak przyczepisz drugie, zaczynasz się martwić o półkę. Bo to nie jest model, to jest mebel. Jak się przewróci, to słychać w całej klatce. Pies szczeka, sąsiad z parteru pyta, czy spadł żyrandol, a ty tylko mówisz: nie, spokojnie, ja tylko składam Lego. Ale trzeba przyznać, wygląda obłędnie. Symetryczny, groźny, potężny. Patrzysz na niego i masz ochotę powiedzieć:
Tak, właśnie za to kupuję Lego, a potem jem zupki chińskie przez tydzień. To potęga, której nie powstrzymasz. Chyba że żona wejdzie do pokoju i zapyta, ile to kosztowało. Z tą mocą nawet ja ci nie pomogę. Mamy też wózek. Mały i praktyczny, który wygląda jak imperialny Melex. Daje klimat obsługi naziemnej. Pcha, nosi, przewozi bombę albo kebab, zależnie od ustawień. To precyzyjny system zaopatrzenia. Mamy też droida, który wygląda jak toster, który postanowił zostać robotem bojowym. Taki dodatek do kompletu. Nikt nie wie po co, ale jest. No i mamy go. TIE Bomber w całej okazałości. Twardy, kanciasty i bez kompromisów. To nie jest statek, który błyszczy w salonie. To sprzęt, który wygląda jakby ktoś go złożył w garażu pod blokiem przy pomocy młotka i ambicji. Tu nie ma pastelowych kolorów ani kwiatków. Tu jest szarość, ciemność i instrukcja, która wygląda jak plan ewakuacji z fabryki stali. Patrzysz na niego i myślisz, to nie poleci daleko, a jednak działa. Wygląda jak eksponat z Muzeum Techniki. Tuż obok telefonu na korbkę i silnika z syreny. Z przodu rakiety, z tyłu beton. Zero finezji. Sama siła, jak stary Polonez, co odpala tylko wtedy, kiedy akurat ktoś patrzy. I ta szarość, nie nudna, tylko majestatyczna. Jak deszczowy dzień w listopadzie. Niby smutny, ale jest w tym coś pięknego. I właśnie za to go lubię. Bo jak już się złoży, to stoi jak pomnik cierpliwości i siły woli. Wiedziałem, że pod moim nadzorem nawet ty dasz radę. TIE Bomber to zestaw, który udowadnia, że można zrobić coś pięknego, używając tylko dwóch kolorów. Smutnego i bardziej smutnego. No dobra, czas na podsumowanie bombowca TIE. To kawał solidnego zestawu. Nie jest to model do latania po pokoju, chyba że ktoś ma mocne nerwy i stół z betonu. Ale wygląda naprawdę świetnie. Budowa jest satysfakcjonująca, detale dopracowane, no i jest figurka Vadera. Dla mnie warto. Pamiętacie moje pytanie z początku? TIE Bombery pojawiły się pierwszy raz w Imperium kontratakuje. W scenie, kiedy Vader kazał zbombardować powierzchnię asteroidy, na której ukrywał się Sokół Millennium. Tyle wystarczyło, żeby Lego zrobiło z tego cały zestaw. Zapraszam do obejrzenia moich pozostałych filmów. Zostaw suba i łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Do następnego.